Jemy śniadanko. Nastroje nam trochę nie dopisują, bo jesteśmy chorzy. Dla mnie to była najgorsza noc z tych wszystkich. Było mi zimno, pociłem się, dusiłem się. Spaliśmy w pokoju niby z ogrzewaniem, a jeszcze musiałem spać w śpiworze komfort -2 i dopiero się zagrzałem wtedy. Nieźle. Ostatni widok na góry w pasu. Jedziemy już na południe w inne góry. Chcemy jechać w stronę Skardu, czyli na południowy wschód. Zobaczymy, gdzie dojedziemy. Bez pośpiechu, bez stresu. Trochę chorzy, trochę zmęczeni. Na szczęście w dzień jest ciepło, więc możemy korzystać z pogody. Także jedziemy przed siebie. Hejka, pokażę wam w ogóle, w co się spakowaliśmy na ten wyjazd, bo chyba nie pokazywaliśmy tak w sensie, jakie dokładnie to są rzeczy. Spakowaliśmy się w Enduristana, mamy po takim samym komplecie, czyli tankbaga, mamy blizzardy, te 24 litry, ten rozmiar L, jeszcze jest XL większy, ale on już był za duży na naszym motocykle, rollbagi, Tornado, to jest rozmiar L. I dodatkowo mamy takie fajne saszetki na blizzardy pod spód i to jest super rozwiązanie na przykład na jakąś przeciwdeszczówkę czy jakieś grubsze rękawice, żeby nie rozpinać całego rollbaga i nie wyciągać. No i oboje jeszcze mamy takie narzędziówki. Ja mam taki zadupek trochę twardszy, też z Enduristana, a Borek ma takiego bardziej rollbaga małego i tam też mamy właśnie dętki, jakieś narzędzia. Dodatkowo mamy apteczki i mamy Giant Loopy na paliwo miękkie. Ja mam akurat złożonego, Borek ma z paliwem. I jeszcze co mamy, to mamy, tutaj jest, nie, tutaj nie ma, bo Borek ma go w plecaku, bo jego camelback się rozwalił i włożył sobie Giant Loopa do plecaka. I mamy jeszcze takie Giant Loopy na wodę, także mamy ponad 3 litry zawsze ze sobą w zapasie wody pitnej. No i naprawdę bagaż spisuje się świetnie, nie mieliśmy z nim żadnych problemów, wszystko działa bardzo dobrze i naprawdę sprawdza się super. Także jest bardzo wygodny bagaż i polecamy Enduristana. Jak będziecie czegoś potrzebowali, to Dariusz Kuciel na pewno najlepiej doradzi i zrobi najlepszą cenę. Także bardzo, bardzo polecamy. A jeszcze zapomniałam dodać, że mamy świetną rzecz, czyli rockstrapy. To jest po prostu coś wspaniałego. Z tej strony macie gumę, z tej strony macie sztywny pas i to jest na tyle świetne, że możecie sobie to dociągnąć. Jest elastyczne i naprawdę bardzo dobrze trzyma. Także dużo lepsze niż zwykłe troki, no i dużo, dużo lepsze niż zwykłe gumy. Także rockstrapy również z Enduristana bardzo polecamy. Mamy oboje po komplecie, no i nie wyobrażamy sobie tego wyjazdu bez tych rockstrapów. Już żadnego wyjazdu sobie nie wyobrażamy bez rockstrapów. Naprawdę są mega. Także polecanko, bardzo. Enduristan daje okejkę. The same. So one more time. Goodbye, have a safe travel. All the best. Yes, of course. Thank you. Goodbye. All the best. Dawaj, Monia. Yeah. Biker girls. Goodbye. O, jeszcze tam ziomeczek.
Not good. Medicine store, medicine store. Just No, visiting old area. Yeah. yes, area is beautiful, but we are sick a little bit, so that's not good. We are looking for medicines that are okay for driver. Okay, no problem. All After food. after. Yeah, but this is like, czy to jest dostania, czy to jest Nie, to się do połyka. połyka? So We add this food. is with You water. can read out now? Yeah. Okay. Marcus. You can dinner We eat breakfast. breakfast. Okay. Yeah. Dinner seva. Yeah, I really like it. So is there anywhere that we can go? When it comes rushing in someone you don't know. Yeah, is there anywhere that we can go? Hello, how are you? Nieźle. Nice to meet you. Hi, how are you? You enjoy the trip? Yes. Yes. Not too cold? The clothes okay? Yeah. Perfect. Jak ty byś sobie beze mnie poradził w podróży? Poradziłabym sobie, tylko po prostu by to zajęło trochę dłużej. A że ciebie mam, to mi pomożesz. Hello. Hello, we are going to Skardu. We are from Poland. Can we go? Yeah, thank you. Have a good day. Dowiedzieliśmy się, że nikt nie ucierpiał przy tym osuwisku, więc to jest najważniejsze, a uprzątnięcie drogi zajmie 3 godziny, gdy w ogóle się to wszystko skończy, czyli tak naprawdę nie wiadomo kiedy. Wracamy 10 minut stąd, jest hotel w miejscowości Chatot, więc tam spędzimy noc. Puściłem też drona, chciałem zobaczyć z bliska jak to wygląda, ale niestety dostałem komunikat, zbyt silny wiatr, dron nie może wrócić sam, wracaj szybko do bazy, także zawróciłem, żeby nie stracić sprzętu. I my bierzemy przykład z drona, też zawracamy, rano przejedziemy tą drogą, mam nadzieję, że już drożną. Także ciśniemy, nie Monia? Jesteśmy w miejscowości Soszt. Nie, chyba inaczej. W tej wspomnianej No, wcześniej. wcześniej, Udało nam się zobaczyliśmy. znaleźć hotel, był ostatni pokój. Tak. Jest tu mnóstwo ludzi, no bo każdy jest w takiej sytuacji co my, nie ma przyjazdu. Jest dużo busów, autobusów, ciężarówek, jeepów, no strasznie dużo ludzi i wszyscy, no tak jakby jak gdzieś tam się dzwonią, to chyba tutaj stają, nie jadą tam dalej albo się zawracają tutaj, żeby gdzieś być w miasteczku, no bo tam jest po prostu czysta goła skała i tyle, nic więcej nie ma, nie? Ale udało nam się tanio kupić pokój, bo za 4000 rupii, czyli jakieś $13, szybko licząc. Jest ciepła Zazwyczaj woda. płacimy
6000, dzisiaj nawet 7 z ogrzewaniem, więc spoko cena, a sytuacja bez wyjścia tak No, naprawdę, dokładnie. więc chociaż tanio. Dobrze, że chociaż jest spokój, że to było w sumie 10 km stamtąd, że nie musieliśmy jechać do Gilgit 75. Ale spotkaliśmy też rowerzystów ze Słowenii, którzy też tam byli, No. musieli się wrócić, więc zrobili 20 km ekstra na rowerach. No, dokładnie. Współczujemy im. Ale najważniejsze jest to, że nikt nie zginął w tej katastrofie Tak, lądowej, czy jak to nie lądowej, katastrofie nie wiem. naturowej Naturalnie. Nie wiem jak to przy się... tym, przy tym osuwisku. Tak. I to jest najważniejsze, a jutro po prostu przyjedziemy i pokażemy wam, jak to wygląda po oczyszczeniu. Przypuszczamy, że Będzie nie jakoś widać turbo trochę. super będzie oczyszczone, bo tu Tak. wszędzie tak drogi wyglądają. Dokładnie. No, już Dużo kurde, tych osuwisk na widać, pewno. że kilka lat to leży, a i tak leży, więc Tak. jest pachołek Jesteśmy- postawiony albo i nie. To jest centrum tej miejscowości. Patrzcie, ile samochodów. Monia? Dużo aut. Co tam białasie? Wszyscy się na nas gapią. Jesteśmy biali. My się tak nie patrzymy na na murzynów. Nie wiem, czy można powiedzieć. Monia! Jak bierzemy 2 obiady, to jest ich tak dużo, że można by zrobić z nich 4 i marnujemy. A jak zamawiamy jeden, żeby się podzielić, to przychodzi bardzo mało. Dogrzamy słony karmel. Tak. The next day. Wygląda na to, że droga dalej nie jest drożna, bo jest coraz więcej samochodów. Jest 7:30 być może. Nie wiadomo, o której przejedziemy, ale do Skardu mamy 120 km. Chcemy tam dzisiaj spędzić noc, więc nawet jak wyjedziemy po południu, to nic się nie dzieje. No ale lepiej wcześniej niż później. Ci wszyscy ludzie są pewnie zdesperowani. Thank you. Monia, co robimy? Łazimy, zabijamy czas, jedliśmy śniadanie i nie wiem co. To już jechać, a nie być obserwowana przez tych wszystkich Pakistańczyków jako jedna z 2 białych dziewcząt tutaj. Taki mieliśmy dzisiaj nocleg, jak na statku. Nie rozwal łóżka. Ale twarde. Tutaj śmierdzi, nie czuć tego na filmie, ale śmierdzi. Takim brzydkim kiblem. Po raz pierwszy używam swojego komunikatora satelitarnego i powiem wam, że to jest naprawdę fajne urządzenie. Znaleźliśmy się tu przez przypadek. Wczoraj jechaliśmy, zawaliła się droga, musieliśmy wrócić. Okazało się, że tutaj w ogóle nie ma zasięgu, żadnej sieci, żadnego Wi-Fi, czegokolwiek. Także nasi bliscy prawdopodobnie się o nas martwią, nie wiedzą co u nas. Więc dzięki temu możemy napisać, że wszystko jest ok. Co prawda wczoraj w nocy to nie działało, ale jesteśmy w kanionie, więc myślę, że po prostu żadna satelita mogła nie być widoczna nad nami i dlatego to nie działało. Dzisiaj już wszystko jest w porządku. Także naprawdę fajne urządzonko. Jak tylko będę miał możliwość, to skontaktuję się z osobami, do których napisałem, żeby zapytać, jak to wyglądało. Czy dostali jakąś wiadomość, nie wiem, zespół Garmin. Czy czasem nie wygląda to jak spam, żeby ktoś tego nie wyrzucił, nie usunął. Po prostu sam z chęcią się dowiem, jak to wygląda, jak to czytali, jak to odebrali, czy doszło to natychmiast. Porównam godziny. Z mojego punktu widzenia wygląda to spoko. Sam mam nagle taki spokój, że nikt się o nas nie martwi. Niestety trzeba mieć urządzenie i abonament wykupiony na takie urządzenie. To jest minimum 2000 zł. Urządzenie nas kosztowało 1800 być może. Uruchomienie pakietu 2-3 na miesiąc. Także pewnie przedłużenie już jest tańsze, bo najpierw trzeba zapłacić za aktywację, więc pewnie przedłużymy za $20 czy tam 20 euro na kolejny miesiąc, żeby właśnie w takich sytuacjach nikt się o nas nie martwił. Oprócz tego można też wezwać pomoc. To jest chyba najważniejsza funkcja tego urządzenia, oby nigdy nie była potrzebna. Jest tutaj schowany guziczek pod taką klapką, żeby też przez przypadek go nie wcisnąć. Urządzenie jest kompatybilne z każdym telefonem, smartfonem i oprócz tego z moją nawigacją Garmin mogę się połączyć z nawigacją i obsługiwać to urządzenie z poziomu nawigacji,
Aczkolwiek prostą wiadomość można też naklikać tutaj sobie tymi 3 guziczkami i wysłać bez problemu. Także czekamy, może droga będzie drożna za godzinę, 2 lub 3. Niebawem ruszymy, zobaczymy co tam się dzieje, czy w ogóle to odgruzowują, a jeżeli tak, to w jaki sposób, czy używają ciężkiego sprzętu, czy ludzkich sił i łopat. Hej. Ruch się wzmożył, ciężarówki zniknęły, koniec tych drzemek, ruszamy dalej. W końcu wyjeżdżamy. Spaliśmy pod taką górą z wodospadem, pod drzewami owocowymi i dostaliśmy nawet owocki od właścicieli. Haki i coś jeszcze. Tak, granaty i ten drugi ready to eat to jest jakiś pal albo nie wiem. To jest robić. Ten niby. Ale jest twardszy niż ten not ready to eat, więc nie wiem. No. Ta miejscowość to chyba od lat nie widziała tyle ludzi naraz, co wczoraj i dzisiaj rano, zanim otworzyli drogę. Nie? Zależy jak często są osuwiska. No. Może oni sami detonują jakieś ładunki, żeby sobie nakręcić popyt. tak. I nakręcić, żeby było jak najwięcej ludzi. A od tam to jest żona właściciela i jego córki. Tak. I właściciel, o. Okay, thank you, bye bye. Thank you, bye bye. Okay. Bye bye. Tutaj raczej jest w miarę bezpiecznie. Ja cię pierdolę, cały czas leci. Crazy. To moja druga lawina w życiu. Pierwszą przeżyłem błotnistą na motocyklu w Kosowie. Teraz piaszczysta kamienista w Pakistanie. Ale tamta była bardziej niebezpieczna, ale ta też nie jest niczego sobie. Go fast, go fast. Słyszysz mnie? Ja jadę, tylko wyłącz trakcję mi już. Sorry. A ty przejdź pierwsza. Mamy to. Kurwa, pojebane. Go. Okay. Okay, it's okay. Lekkie szaleństwo, ale udało nam się przejechać. Masakra. Kamienie cały czas leciały jak jechałem, masakra. Ale jesteśmy po drugiej stronie, oby nigdy więcej takich sytuacji. No. Monia, uważaj, na lewy jedź. Monia, lewy ruch! Kurwa mać, Monia! Lewostronny ruch! Tak byś zapomniała, że jest lewostronny ruch i jechałaś na czołówkę z samochodem. No ale się wystraszyłem bardzo. Aż krzyczałem. Żebyś mnie usłyszała.
Tu jest zajebisty kamień do tego. Nie śmiej się ze mnie. Za mną się zatrzymaj. Będzie lepiej zasłonięte. O, mam niezapięty kask. Pięknie. I widzisz, jednak ten mokry bąk wyszedł mi na dobre. No bo mam niezapięty kask. Jak mi się nie zasrał, to mnie zauważył. Hello guys. It started to fall again. When we were crossing small falls. Yeah. That's why we went as soon as possible. Now the road is closed. Only, Close again. yeah, only motorbikes can go. Crazy. Crazy, crazy. Good we crossed. I hope Yeah. it's different on the way back. Yes, exactly. me on the altar 'cause you can't be tamed. Silence underneath your flame. Cut the cords around me as I speak your name. It's never gonna be the same. Even though I loved you, it was all in vain. And now I gotta break away. Put me in the water, tell me I'm renamed. I self-reclaimed. I choose me, I choose me, I choose my body now. I breathe in, I breathe in, I breathe much deeper now. The silence surrounds me, it is my favorite sound. Hello, hi. How are you? Fine. Thank you. I'm looking for a place for night for 2 people. What is the price? It's negotiable. You see the rooms? Okay, I see the room. Do you have Wi-Fi? Yes, Wi-Fi. Good hot- Wi-Fi? Good Wi-Fi, hot water. Heating? Yes, Okay. no, hot water. Hot water. Okay. Let's see the room. Zjemy pyszne śniadanko od Lavender Cottage Guest House w Skardu i lecimy dalej do Deosai National Park. Wszystko wskazuje na to, że to dzisiaj będzie najzimniejszy dzień, bo zapowiada się, że będzie blisko zera i szacowane są opady deszczu lub śniegu. Zobaczymy, jak to będzie. W nocy strasznie kaszlałem, mam nadzieję, że ta pogoda mnie nie dobije. Zjedzmy śniadanko. Smacznego. Piękny guest house'ik. Tak, bardzo ładny i tam jest jeszcze taki ogródek piękny. Mimo, że my już siedzimy w bardzo ładnym ogródku, to tam też jest bardzo ładnie. Naprawdę fajne miejsce, godne polecenia i właściciel bardzo miły. Nawet zawiózł nas wczoraj na miasto swoim autkiem i chciał po nas przyjechać. Tak. Dzień dobry, good morning. Właśnie wyjechaliśmy ze Skardu, jedziemy w stronę Deosai National Park i tam, no tak jakby jedziemy dalej, nie będziemy się wracać do Skardu, tylko jedziemy dalej w stronę Naran i Fairy Meadows. Najpierw, no i co, mamy piękne widoczki, jesteśmy nad jeziorkiem jakimś zaraz do Skardu, jest bardzo ładnie, polataliśmy chwilę dronem, to znaczy Borek latał, a ja jeździłam w tą i z powrotem, żeby zrobić jak najfajniejsze ujęcia. No góry są przepiękne, jeszcze kurde te chmury, naprawdę, no coś wspaniałego i ta czyściutka woda, także mamy widoczki nie z tej ziemi. No i co, jedziemy dalej, zobaczymy jak będzie. O, Borek już jedzie, chyba, że tutaj jacyś miejscowi, nie, chyba Borek, chociaż ciężko powiedzieć, no zobaczę, najwyżej pojadę z kimś innym. Dobra, zbieramy się, lecimy dalej.
Jesteśmy w Deosai National Park. Wyruszyliśmy ze Skardu, zrobiliśmy jakieś 36 km. Jesteśmy właśnie na 3738 metrów nad poziomem morza. Wiemy to dzięki Gmoto, które wyposażyło nas w nawigację na ten wyjazd. Zaczyna trochę pruszyć śnieżek, jest 10 stopni, jeździmy po szuterkach, zawieszenie trampka nie jest rewelacyjne, trochę kamieni obija się o płytę, także dobrze, że mamy zabezpieczenie od Jaka, który też nam pomógł bardzo w tej wyprawie. Nadrabiamy trochę po prostu amortyzacją naszego ciała, kolanami, łokciami, czasami jedziemy na stojąco. Generalnie jest fajnie, bardzo ładnie i przyjemnie, widać kolory jesieni. Niby jest teraz sezon na niedźwiedzie, ale jeszcze żadnego nie spotkaliśmy i oby tak pozostało do końca tej przełęczy. I co jeszcze chciałem powiedzieć, za wjazd tutaj zapłaciliśmy $20 amerykańskich od osoby. Jest to dosyć sporo, bo lokalsi płacą tylko $1, no aczkolwiek niech ten biedny Pakistan bogaci się przez turystów, bo widać, że ten północny Pakistan jest dużo bardziej cywilizowany, rozwinięty, skomercjalizowany. Także wspierajmy ich, nie jest to jakoś bardzo dużo, ale niech już tak pozostanie. Także ciśniemy dalej, Monia, nie? Pada śnieg! A właśnie, chyba nie wspomniałem, pruszy śnieg, nie widać tego na pewno na filmie. Tutaj takie płatki wpadają mi do kasku czasem, jak patrzymy w głąb, to widać jak sobie pruszy. I tam też jest śnieg wysoko. Wspinamy się coraz wyżej, podobno mamy być na 400. Trochę mi dzwoniło w uszach na początku, już jest ok. Przeszedł mi kaszel, bo w nocy strasznie się dusiłem. Także oby tak było dalej, do przodu. Zobaczymy, gdzie dzisiaj dojedziemy, bo droga jest bardzo bumpy, jak to nazwał nasz host z guest house'u. Także ciśniemy dalej. Jesteśmy na szczycie przełęczy Deosai, tak mi się wydaje. Deosai National Park. 4029 metrów. Trochę wieje. Jedziemy niżej. No dobra, chyba teraz jesteśmy na szczycie. 4122 metrów nad poziomem morza. 7,4 stopnia Celsjusza. Jest cieplej niż się spodziewaliśmy, także bardzo nas to cieszy. Powoli będziemy chyba zjeżdżać w dół. Deosai National Park, Pakistan, obok Skardu. Marcik, nie? Powiedz coś, Monia. Już mi się nie chce, Czemu? bo nie ma jakichś super widoków, a męczę się. Nie wiem. No nie, jest na urlopie. Płaci za to gruby hajs. Ja jeszcze tylko zapłaciłam za to, żeby przyjechać. To nie urywa, tylko na razie ręce mi urywa. Me on the altar 'cause you can't be tamed. Silence underneath your flame. Cut the cords around me as I speak your name. It's never gonna be the same. Even though I loved you, it was all in
dojechaliśmy w deszczu i jest mi strasznie zimno i po prostu to było najgorsze 20 km. I mieliśmy okazję, żeby się zatrzymać w hotelu, to ktoś nie chciał się zatrzymać w tym hotelu, a był tańszy i ładniejszy. Powiedziałem do Moni, żeby decydowała, mi jest wszystko jedno, to Tak, jej ja chce się wiem. sikać. Nie, bo powiedziałeś, że lepiej dojechać do Astory, bo tam będziemy mogli coś zjeść i będzie stacja benzynowa i tak dalej, i tak dalej. A to miasteczko jest okropne, jest jeszcze gorsza droga niż ta, która była tam w górach. Wszędzie jest pionowo i jest dramat po prostu. Ale jest większe, na pewno coś wybierzemy i coś zjemy. Mamy ogrzewanie, mamy pokój ze śniadankiem, jest przyzwoicie, jest Wi-Fi. Także dojechaliśmy, jesteśmy w Astorę. 100 chyba 50 km za nami, jakaś stówka takimi szutrami, może nawet więcej niż szutrami, kamieniami, ubitymi kamieniami. Trochę ofu to było. No trochę, ale tam bez szału. Trochę przejazdów przez takie rzeczne strumyki, można powiedzieć, luźne kamienie, okrągłe, spore. Także no było nawet fajnie. Ale było zimno, było 4,7 stopnia najzimniej. Później nas dopadł jeszcze deszcz, ale śnieg. udało się, nawet śnieg padał, tak, ale udało się bezpiecznie dojechać tutaj, gdzie jesteśmy, także to jest najważniejsze. Mało zrobiliśmy zdjęć, bardziej nagrywaliśmy z GoPro, no bo zimno, łapki drętwieją, także tak to wyglądało. Ważne, że już jesteśmy bezpieczni w domciu, jakimś tam Jeszcze czymś nie nowym, jesteśmy w kolejnym. domciu. Ja to już bym chciała być w domciu. Bardzo. A nie, czeka mnie jeszcze ta droga. Ja bym pojechał do Indii z chęcią. No tak. No czemu śmieszne? To tu śmiesznego. No, także jest git. Monia została w pokoju, a ja idę nam coś upolować na obiad. Tu coś jest, zobaczymy. Krówka sobie chodzi. Sklep sobie jest. Hello, hi. Monia, co robisz? Nic. Uważaj, nie wtrąciła telefonu. Zdjęcie Ale mam. ładnie. Kubuś Puchatek się zaklinował. Z telemarkiem lądowanie, pokaż to dam. Powiedz, gdzie byliśmy? Byliśmy w Astorę, w hotelu Kamran, nie było prądu, nie było internetu i będziemy się kłócić, żeby nie płacić za kolację. Dużo chcą za kolację. Tak, 3400 aż. No, najniższa krajowa. Najniższa krajowa, tak. Za kolację. Pokój był nawet spoko. Nawet nie było tak zimno, a nie było farelki w nocy. No nie było. Także lecimy dalej, lecimy dzisiaj na Ferry Meadows. Prawdopodobnie znajdziemy tam jakiś hotel, mamy tylko 60 km. Jutro chcemy wjechać jeepem w okolice obozu kempingowego pod górą Nangan Parbat. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co wciągałeś białego? Puch ze śpiwora. Aha, okej. Tak, coś miałem jeszcze powiedzieć, ale nie wiem co. Dograsz później. A tak wygląda miasteczko, w którym spaliśmy. Tak wygląda za dnia. A jeszcze troszkę widać. Ale czadzior! Łatwo to działa.
Jechaliśmy po drodze tutaj z Astore w stronę Juglat, miejscowości chyba i była taka, nie wiem jak to nazwać, winda czy kolejka taka dla ludzi, żeby nie trzeba było mostu. No i przed nami zatrzymało się tych dwóch chłopaków. No i jak Borek zobaczył, że oni się przerzucają na drugą stronę, to stwierdził, że też chce. No i tak sobie już teraz jeżdżą w tą i z powrotem i się wciągają, wyciągają. My już jedziemy, ale no, zabawa dla chłopców była przednia. Także widoki piękne, dużo mamy czasu dzisiaj, to można się zrelaksować. Jedziemy powoli z Astore w stronę Fairy Meadows. Przed chwilą zaliczyłem przejażdżkę kolejką na drugą stronę rwącej rzeki. Teraz zatrzymaliśmy się przed wodospadem. Dzieciaki w okolicznych wioskach przybijały nam piątki podczas jazdy na motocyklu. Także jest pięknie, bajecznie, nie spieszymy się, jest coraz cieplej. Jest po prostu super. Mała przerwa przed pięknym wodospadem i za chwilkę lecimy dalej. Tak. And how long is the trip? Jeep trip? 1/2 hour. And what next? Jeep stop to Fairy Meadows 6 kilometers hiking. 16? 6. And there is a hotel up? Okej. 1,5 godziny jedzie jeep. 6 kilometrów. Taki mamy pokoik. Bez szału, ale tanio. 5000 rupii. Szykujemy się na tripa na jutro do Fairy Meadows. Fairy Meadows. Jedziemy na Nangę Parbat. To nasze przygotowanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w hotelu Raikot Sarai w nie wiadomo jakiej miejscowości, bo nie wiemy jak się nazywa. Rajko. Jak się nazywa miejscowość? Tak? Okej, to możliwe, że jesteśmy w takim razie w miejscowości Raikot. Nie bez przypadku tak naprawdę, bo jesteśmy tutaj dlatego, że tutaj zaczyna się
droga na Ferry Meadows, Jeep Track na Ferry Meadows, czyli dosyć takie znane miejsce w Pakistanie. Z Ferry Meadows idzie się na Base Camp, na Nangan Parbat. Także pojedziemy jutro bardzo wysoko, bardzo niebezpieczną drogą, żeby zobaczyć tą piękną górę z bliższej odległości. I wielkie pozdrowienia dla Remika, mojego ziomeczka, który nas po prostu kilkukrotnie namawiał, że jest tam pięknie. Także dzięki niemu decydujemy się tam jutro pojechać i zobaczymy, jak będzie. Ale nie jedziemy motocyklami, tylko jedziemy jeepem, bo tak jak nam powiedział Sanak, czyli ten nasz host z Islamabadu, no niestety tutaj tak jakby jeepy mają monopol i jeśli widzą, że ktoś z zagranicy próbuje się dostać na Ferry Meadows, no to czasami jak jest jakiś podjazd czy coś, to my jechalibyśmy do góry, oni by zjeżdżali w dół i no nie chcieliby nas puścić, więc no jest to trochę niebezpieczne, także nie będziemy ryzykować jakimiś takimi niefajnymi sytuacjami i stwierdziliśmy, że to też będzie spoko przygoda przyjechać się jeepem tam. No i nie pojedziemy jeepem, nie dojedziemy jeepem aż na samo Ferry Meadows, bo jest koniec tak jakby drogi dla jeepów i z tamtego miejsca mamy jakieś 6 km. Jakieś 6 km pieszo będziemy musieli iść. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś mega stromo, bo Najwyżej ja wezmę konia, bo podobno są... ja nie wezmę konia na pewno. Wiesz Także dlaczego? mam alergię na konie, więc nie mogę jeździć konno, nie mogę stać blisko koni. Także Monia też nie weźmie konia, bo potem nie mogłaby spać blisko mnie ani spędzać ze mną czasu. Także nie ma takiej opcji. Zobaczymy. Miejscowi mówią, że locals pokonuje tą trasę w 1,5 godziny, a turysta do 3 godzin. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ogólnie ta droga też jest bardzo niebezpieczna na Ferry Meadows, którą się jedzie jeepem. Będą tam ogromne skarpy, które gdzieś widzieliśmy na zdjęciach. Też mam artykuł od Remika podesłany gdzieś, że jest to najniebezpieczniejsza droga na świecie, na pewno jedna z najbardziej niebezpiecznych. Także też fajnie, że pojedziemy jeepem, będzie bezpiecznie, odpoczniemy sobie trochę. Zobaczymy, bo pakistańscy kierowcy nie są wcale bardzo bezpiecznymi driverami, Tak. więc Ale na pewno będzie bardziej We'll see. stabilnie niż na 2 kołach. Zobaczymy, jak to będzie. I chcemy spędzić tam noc, także zostawiamy tutaj motocykle, zostawiamy tutaj nasz sprzęt, bierzemy tylko wodę, jakiś sprzęt do nagrywania, jakieś ciuchy. przekąski, ciuchy i będziemy spali na górze. Zobaczymy, jak to będzie. Potem kolejnego dnia czeka nas znowu 6 km spaceru w dół i prawdopodobnie jeep nas odbierze. Taka jest umowa. Za wynajęcie jeepa płacimy 16 000 rupii. Chcieliśmy się targować od 12, 13, 15. bo tak też słyszeliśmy, że takie są ceny od 12 do 15, ale z tego co słyszymy, Tak, to no chyba wychodzi na to, że umówili się jest między tak, sobą, jedna że cena. jedna cena. Tych jeepów jest tu mnóstwo. Jutro postaramy się to nagrać, takich jak tamte. Jak przejeżdża się przez centrum miasta, miasteczka, gdzie są 4 budynki, to tych jeepów naprawdę jest kilkanaście, kilkadziesiąt. Także no nie dziwię się, że się dogadali, że nikt nie sprzedaje taniej, żeby nie mieć żadnego monopolu. No jest to uczciwe. Jest to w sumie sporo kasy jak na tutejsze warunki, bo zazwyczaj za nocleg płacimy 5-6 tysięcy rupii, a tutaj nagle 16 musimy wyłożyć. No ale jest to tylko tak naprawdę około 200 zł. Jest 16 km w jedną stronę, 16 w drugą. Myślę, że taka wycieczka jeepem w Polsce by kosztowała pewnie z 600-800, jak nie 1000 zł. Także spoko. I co ciekawe, płacimy za jeepa, więc jest nas dwójka. Płacimy 16 000 razem. Gdyby była nas, nie wiem, 2 ekipy, 4 osoby, to te koszty się dzielą. To jest maksymalnie biorą 6 osób, więc wychodzi po tam, nie wiem, po 2,5 tysiąca strzelam około. Także spoko. No ale my musimy zapłacić całość. No zobaczymy, jak to jutro będzie. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo zimno, bo no, nie mamy za bardzo dużych plecaków, żeby wziąć śpiwory ewentualnie na ten nocleg tam na górze. No i zobaczymy, no oby było fajnie. Obyśmy nie żałowali. Remik, mam nadzieję, że będzie ładnie, bo to wszystko przez Ciebie. Tak, Mam nadzieję, że nie będziesz tam krewny 16 000 rupii. najwyżej. Albo dobra, nie będę mówić na wizji. Potem się powiemy Ci na privie Ci napiszemy. Na piw. No, także zamówiliśmy właśnie pół kurczaka z sosem, bardzo dużo frytek i kole. Zobaczymy, czy będzie bardzo dużo Tak, frytek. chcieliśmy bardzo dużo. I kole, nie było coli, pan powiedział, że musi pojechać do sklepu, do I miasteczka. pojechał jeepem po I kole. pojechał jeepem. Powiedzieliśmy, żeby się nie fatygował, ale mówi, że i tak potrzebuje do hotelu, więc powiedzieliśmy, na że ok, kole. poczekamy 5 minut na kole.
zjemy sobie jedzonko. No i tutaj zostajemy też znaczy może nie my zostajemy tutaj 3 noclegi, ale tak jakby nasze rzeczy zostają tutaj 3 noclegi, bo no dzisiaj tutaj śpimy, jutro rano jedziemy na to Fairy Meadows, no nie wrócimy jutro, śpimy tam na górze, więc tak jakby nasze rzeczy będą albo w naszym pokoju, albo tam właściciel weźmie je do siebie. No jak wrócimy z tego Fairy Meadows, no to pewnie też nie będziemy jechać, tylko też nie wiadomo, o której wrócimy z tego Fairy Meadows. Pewnie pośpimy trochę, potem spacer, Tak. potem 2 godziny jazdy jeepem. No i co, tak naprawdę tutaj robi się ciemno po 17 już. My teraz mamy godzinę, która? 17:45, słońca już nie ma, tak jakby no już jest taka... Robi się powiedzmy, chłodno, jest szarówka, zaraz zapadnie zmrok. Więc dużo czasu nie ma, także będziemy tą trzecią noc pewnie spędzać tutaj ponownie. No i co? I dzisiaj jest wtorek, czyli środa, Środa, jutro, czwartek, czwartek piątek wracamy, w wyjedzie. piątek Nie, w piątek? ruszamy stąd. Nie. Tak? Nie wiem, Co jest dzisiaj? dziś jest wtorek. Tak, Środa jutro. Fairy Meadows, czwartek powrót z Fairy Meadows i nocleg tutaj, piątek Aha, ruszamy no, stąd dobra, do okej. Naran i tam Naran. mamy spotkać się z Saną jeszcze raz, bo jedzie z ekipą w góry. Dokładnie, także tam spędzimy chyba noc. Spędzimy noc i potem śmigamy do Od Islamabadu. razu do Islamabadu i tam też zostajemy do poniedziałku albo wtorku, zobaczymy, tak? Czas pokaże. No i później najpiękniejsza trasa na całym świecie, powrotna do Taftanu. Nie myślmy o tym, Monia, nie rozmawiamy o tym. Nie mówimy o tym, co będzie, mówmy o tym, co jest. Ale ja już po prostu mam ból Też brzucha. mi się nie podoba. Jak będę kiedykolwiek jeszcze raz przejeżdżał przez Pakistan, to Nie będziesz. Przylecisz tu. nie, może będę jechał na przykład do Indii, do Nepalu. To już patrzyłem na mapę, to przez Kirgistan i Afganistan. Okej. To ja przylecę. Tak. Nie ma opcji powtarzać tego. Dobrze, czekamy na obiadek i Pokażemy wam jutro, jak jest pięknie na Fairy Meadows. o ile jest. Remik, o ile jest. No i co, Monia? Super chyba kolacyjka. Mamy mnóstwo frytek, czy frytków Bardzo dobre. i mnóstwo kurczaka. A frytki bardzo dobre, takie jak domowe. Domowe, najlepsze. Dużo sosików. Mamy taką piękną salę.